Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj zrobimy kuleczki, które będą dedykowane u mnie na zimną wodę, na wczesną wiosnę. Będą to kulki o zapachu czarnej porzeczki. Już robiłem taki dip, więc one, mam nadzieję, będą się znakomicie, słuchajcie, z tym dipem łączyć. Link do tego, jak robię ten dip i jak robię też inne dipy, znajdziecie pod filmem na playliście. Od czego sobie zaczniemy? Oczywiście zaczniemy sobie od wsypania bazy. Tu tylko będę robił z pół kilograma bazy, więc spokojnie wszystko mi się tutaj zmieści. Wsypuję sobie pół kilo bazy. No, niech będzie 540. I teraz to ma być, słuchajcie, kulka, która będzie pracować w zimnej wodzie, więc tutaj nie może być zbyt dużo tłuszczy. Tutaj będzie bardziej się kulka opierać na węglowodanach, więc przede wszystkim będzie tutaj mleko w proszku i tego mleka w proszku daję tutaj 150 gram, czyli w tym wypadku do 700 gram. Zobaczymy, ile go tutaj w ogóle mamy. O. Damy po prostu większą ilość serwatki. I jak wspomniałem przed sekundą, będziemy tutaj też dawać serwatkę. Serwatki daję sobie tutaj też około 100 gram, czyli do prawie 800. Damy 780. To ma być kulka naprawdę oparta na proteinach mlecznych, na węglowodanach, żeby to nam fajnie pracowało. Sporo tej serwatki dajemy. Nam się obkleiła łyżka. Ok, mamy sobie jeszcze jedną łyżeczkę. Dobra, to będą naprawdę, słuchajcie, mleczne kulki. Żeby jeszcze podbić te węglowodany czymś, co będzie w wodzie pracowało i przyspieszy tą pracę tej kulki, ja sobie tutaj dam Bird Food. Bird Fooda możemy dać maksymalnie 20 gram na cały miks, czyli 100 gram mógłbym tutaj wsypać i ja dam 50 gram Bird Foodu, czyli 770. Oj, przesypałem, ale 780, dobra. I tutaj jeszcze damy troszeczkę, dosłownie, konopi. Karpie uwielbiają konopie. Do 20 gram. Tak delikatnie, bo one są dość grube, żeby nam się miks chciał potem rolować. Oraz drożdże piwne. 10 gram w zupełności wystarczy. O, nawet 18. Tak się sypnęło. Też mówię, ta waga jest na plus, to ona jest do plus minus 10 gram, więc no, trzeba troszeczkę uważać. Taką akurat mam tutaj, więc na takiej pracujemy. Dodajemy oczywiście do tego łyżkę soli, nawet łyżeczkę, taką, nawet dwie, ok, oraz betainę. Troszeczkę plazmy, żeby nam tą kulkę związało. Mamy 800, teraz liczmy 50 gram, damy do 870. Jest idealnie tak jak chciałem. To tak naprawdę wszystko w tym miksie. Dodatkiem będzie tu oczywiście atraktor czarnej porzeczki, który dodajemy do jajek, oraz kolor. Tutaj piszę naprawdę dozowanie od 2 gram na kilogram. Ja nie chcę, żeby one były takie strasznie, tylko waga mi tego nie złapie. Ale załóżmy, że 2 gramy tego proszku to będzie tyle. O, 8, 6 gram. No, zobaczymy, jakie to będzie kolorowe. Mówię, muszę sobie nabyć bardziej precyzyjną wagę. I teraz to należy wszystko ładnie zmieszać. Nasz miks jest, słuchajcie, gotowy. Mówię, on jest już taki bardziej jaśniejszy niż cała reszta, ponieważ jak widzieliście, była tutaj masa mleka w proszku dodana, była serwatka. Więc tak naprawdę aktualnie to wszystko. Trzeba to tylko teraz dodać do jajek i zacząć kulanie naszych kulek. Słuchajcie, miksy są już zrobione, są pomieszane. Za chwileczkę będziemy przygotowywać się do mieszania miksu z jajkami, ale tutaj chciałbym się troszeczkę zatrzymać i trochę Wam o tych jajkach, o konserwancie opowiedzieć.
Ten fragment będzie taki sam dla wszystkich kulek, więc jeśli go widzieliście, możecie go śmiało przesunąć. Jeśli nie, to myślę, że warto troszeczkę tego mojego gadania posłuchać. Sceneria jaka jest, taka jest. Na dworze jest strasznie, słuchajcie, zimno, pada deszcz i śnieg. Ale jeśli chodzi o jajka, ile tego się w ogóle powinno dozować? Mówi się, że na 100 gram miksu powinno się użyć jedno jajko. Tylko teraz jest ale. Jajko jajku jest nierówne. Będziemy mogli kupić w sklepie rozmiar S, rozmiar M oraz rozmiar L. Tu mam akurat M-ki. Te jajka nawet między sobą troszeczkę się różnią. Chociaż nie, nawet są takie słuchajcie, same. I teraz, czy ta jedno jajko na te 100 gramów to jest mowa o LC, MC czy o SC? Po prostu jedno jajko, tak? Ja używam emek, Wam też sugeruję używania emek z prostego powodu. Cenowo wychodzą nawet w porządku. Ja jajka kupiłem akurat za sztukę 87 groszy. Mamy marzec, więc te ceny u Was się mogą różnie, że tak powiem, wahać, ale to są emki. I tego tak naprawdę ja daję jedno jajko na 100 gram. To jest moje jakby takie wyjście bazowe. Dlaczego? Jeden miks, ponieważ jeden miks przyjmie bez problemu 10 jajek na kilogram, tak? I te ciasto będzie się nie kleić, będzie naprawdę fajne. Drugi miks będzie potrzebował dosypania mąki, więc warto zawsze ze sobą mieć mąkę bądź też miks. Ja używam mąki, ponieważ miksu mi trochę szkoda, a mąka świetnie tak samo sprawdza się, żeby trochę dosypać, żeby te ciasto nie było takie klejące, ma właściwości wiążące. Jak się robi własne miksy, może kiedyś nagram taki film, jak zrobić własny miks, to mąka, zwykła pszenna mąka jest jak najbardziej ok. I wtedy taką mąkę sobie dosypujemy, kiedy miks jest za rzadki. Kiedy miks jest za suchy, dobijamy po prostu jedno jajko i patrzymy, co się dzieje, tak? Ja po prostu zaczynam od 1 do 1, czyli jedno jajko na 100 gram i później po prostu dosypuję albo mąki, lub też miksu, jak wolicie, albo dobijam jajko. Kolejny ważny aspekt przy robieniu naszych kuleczek to jest konserwant. Można robić kulki bez konserwantu. Ja konserwantu używam. Nie jest to jakaś, że tak powiem, straszna chemia. To jest po prostu glikol propylenowy, który pewnie już widzieliście na moim odcinku, jak robiłem dipy. Jeśli nie, to Was serdecznie zapraszam. On tam właśnie występuje w formie konserwantu. I teraz ile go dać? Ja używam na jedno jajko, bo to liczymy na jajko, 7 ml, 5-7 ml, ale na miks słodki, tak? Do miks słodki możemy naprawdę dać 5 ml na jajko, nic nam się nie powinno z tym stać, tym bardziej, że w moim miksie jest po prostu sól, która też dodatkowo będzie nam to konserwować. Co jeśli mamy miks śmierdzący na bazie mączek rybnych? Wtedy sugeruję naprawdę użyć 10 ml na jajko, ponieważ zrobicie 2, 3, 4 kilo, dacie za mało tego konserwantu. Naprawdę nie oszczędzać na tym, bo to nie jest jakoś horrendalnie drogie, a nie chcecie później naprawdę, słuchajcie, przyjść do Waszych kulek, jak sobie zapakujecie i że są spleśniałe, tak? Można się przed tym uchronić, typu, nie wiem, dajemy mniej tego konserwantu, jak ktoś bardzo chce zaoszczędzić i suszymy kulki na kamień. Ale powiem Wam szczerze, czy one Wam wytrzymają rok, dwa, niektóre? Nie wiem. Ja używam 10 ml na jajko do śmierdzących, połowę mniej, czyli 5 ml do miksu słodkiego. I naprawdę kulki mam już niektóre rok, śmierdzące, nic im nie jest, ładnie pachną, tak samo wyglądają, nie schną. Ze słodkimi ta sama sytuacja. Naprawdę wyglądają świetnie. Ok, teraz chciałbym Wam opowiedzieć o kilku innych ważnych aspektach, zanim już przejdziemy do robienia kulek. Pokażę Wam, co potrzebujecie, co warto sobie przygotować. Zanim zaczniemy w ogóle robić, słuchajcie, kulki, to warto już troszeczkę sobie tutaj wszystko przygotować, tak? Typu roller, wyciskacz, flawory, jakiś ręcznik papierowy, naprawdę, bo to się człowiek brudzi. Ja jeszcze dodatkowo lubię użyć sobie, po prostu założyć na ręce takie rękawiczki gumowe, jakie macie, takie będą dobre. Po prostu nie lubię w tym wszystkim mieć tych dłoni, one są tam kolorowe, miks ugniatamy, on jest kolorowy. No może być naprawdę ciekawie. Warto się zaopatrzyć w dwie rzeczy. Po pierwsze,
Strzykawka, tu mam taką 60, dość dużą, ona mi służy do dozowania konserwantu, bardzo fajna rzecz. I druga strzykawka, która gdzieś mi się tutaj zapomniała, malutka strzykawka z igłą, ona jest chyba do 10 ml, aby dozować nasze flawory, czy też na przykład jak macie barwnik w płynie, to też można, ponieważ te flawory są takie lekko oleiste, to one są teraz zimne, więc będą troszeczkę gęstsze niż na przykład byśmy to robili latem, więc warto się właśnie w taką strzykawkę z igłą zaopatrzyć, żeby łatwiej nam było to wszystko tutaj po prostu nabierać. Chyba omówiłem takie podstawowe rzeczy, jeśli chodzi o jajka, konserwant i takie drobniejsze rzeczy, które trzeba mieć, aby te kulki zrobić. Zabieramy się, słuchajcie, już za mieszanie naszego miksu. Wiaderko zdradza obecność truskawki, którą już wrzuciłem na mój kanał. Link do niej będziecie mieli w opisie, jeśli jeszcze jej nie widzieliście. Teraz porzeczka na zimną wodę. To już jest w wiaderku przysypany miks. Będziemy tutaj dawać barwnik. Więc od tego sobie zaczniemy. Fioletowy, tak jak w przypadku barwnika żółtego. Ja sobie dam go tutaj troszeczkę więcej. Miksu mamy 800 gram. Więc będzie go też taka łyżeczka i będzie to taki fajna fioletowa kuleczka. Zobaczymy, jak ona wyjdzie. Ale myślę, że tyle powinno tutaj załatwić nam sprawę. Damy troszkę więcej. Mam nadzieję, że nie przedobrzyłem, bo mówię, jeszcze nie znam do końca tych barwników. Więc trzeba troszkę pokombinować. Zamieszamy sobie to teraz. Pięknie. I tak samo jak w przypadku truskawki, jajka, konserwant, flawor, NHDC. Teraz sobie to wymieszamy. Wbił nam się tutaj troszkę kolor czerwony, ale myślę, że ten miks będzie taki fioletowy, że ten czerwień mu to nie przeszkodzi. Ja starałem się to wiaderko doczyścić. Taka rada dla Was, jak robicie jakieś kulki kolorowe, to starajcie się albo robić w różnych wiaderkach, albo bardziej doczyszczać sobie to wiaderko, bądź też zostawiać sobie te kulki na sam koniec.
Nasz miks ciasto jest gotowe, trzeba tylko jeszcze trochę ręką wyrobić. Takie twardsze wyszło, ale tu jest bardzo dużo ziaren, dlatego taki miałem plan. O, zobaczcie jak pięknie to w środku wygląda. Ten fiolet jest taki fiolet, jaki chciałem uzyskać. Nie fluo. No jest piękny, pachnie. No niestety, ale no kamera nie odda zapachu, a uwierzcie mi, pachnie niesamowicie. Teraz parują nam się, słuchajcie, kuleczki szesnastki. To jest porzeczka. Trochę jest jeszcze tych kulek, takich resztek, ale pięknie się tutaj parują. Damy im jeszcze chwilę. No i chyba jak łatwo się domyśleć, mamy tutaj kuleczki porzeczkowe, to znaczy na zimną wodę, które robiliśmy, szesnastki. Są takie bardzo dość mocno grubofrakcyjne, o zobaczcie je. Ciekawe czy jak je otworzę to coś to zmieni. O, tak wyglądają w środku. No dużo pewnie nie zobaczycie, bo barwnik wszystko po prostu zakamuflował. Ale nawet dobrze się je, naprawdę dobrze się je nawet, słuchajcie, kulało. Wszystko tutaj, nie było żadnych, że tak powiem, problemów z nimi. Pachną pięknie, wiadomo, one jeszcze i tak kolor troszeczkę zmienią, jak wyschną, złapią, że tak powiem, swoją stałą wilgotność. Mam nadzieję, że już wiosną będę mógł je użyć, pokazać Wam je. No i mam nadzieję, że będą skuteczne. Jeśli chcecie się dowiedzieć, czy te kulki są skuteczne, zostawcie suba, dajcie łapkę w górę, bo na pewno filmik się z nimi pojawi. Jak widać, słuchajcie, kulki są już gotowe. Troszeczkę to wczoraj czasu mi zajęło. Co robiłem z kulkami później, nie na każdym filmie to będzie widać, ponieważ z problemów po prostu technicznych nie udało mi się dla Was wszystkiego niestety nagrać. Kulki parowałem, a nie gotowałem. I dlaczego wolę parowanie niż gotowanie i Wam też, jeśli macie możliwości, polecam parowanie. Po pierwsze, wszystko co daliście do kulki, atraktor, kolor, flawor i takie inne rzeczy, to wszystko zostaje w kulce. Nawet kolor, słuchajcie, zobaczcie jak taka kuleczka truskawkowa, ona pięknie wygląda. Nic z niej tak naprawdę się nie wypłukało. Wszystko to co było w cieście zostało w cieście, tak jakbyśmy gotowali warzywa na parze. Jeśli byśmy kulkę gotowali, no to niestety jest to jakby proces szybszy, może dla kogoś bardziej wygodniejszy, ale wszystko z tych kulek idzie do wody. I teraz co będziemy robić w dalszym etapie? Trzeba te kulki oczywiście wysuszyć. I tu mamy dwie opcje. Możemy suszyć w takich koszach jak ja mam, możemy użyć do tego worku takiego jakby po ziemniakach, świranki, co kto ma to będzie ok, byle byłoby to przewiewne i że tak powiem w formie siatki, ale nie takiego worka plastikowego oczywiście. I albo dajemy sobie to koło kaloryfera i na przykład raz dziennie, czy tam no raz dziennie wystarczy, troszeczkę te kulki trzeba przemieszać. Albo dajemy to, jeśli kręcimy kulki latem, tak, późno wiosną, gdzie to słońce już jest takie mocne, fajne, czy po prostu jest cieplej na dworze trochę, jest przewiewnie, to suszymy je na dworze. Ile suszyć kulkę? I to jest, słuchajcie, pytanie. Ja suszę kulki, jeśli chodzi o takie suszenie naturalne, bym tak powiedział, czyli na dworze, jak jest wiatr, jest słońce, to ja kulki suszę około 3-4 dni. I to w zupełności wystarcza, ale mówię tutaj o suszeniu na słońcu, tak? Gdzie jest przewiew i tak dalej, i tak dalej. I wtedy naprawdę z tymi kulkami się nic nie dzieje. Co jeśli będziemy te kulki suszyć przy kaloryferze, w jakimś zamkniętym bardziej pomieszczeniu, to tutaj sugerowałbym nawet troszeczkę ponad tydzień. No musimy oczywiście kontrolować tą kulkę, tak? Będziemy czuć organoleptycznie, czy ona jest jeszcze mokra, czy ona jest taka miękka, ona się powinna tak stwardnieć. I wtedy będziemy mieli pewność, że wszystko jest ok. Ja Wam pokażę, jak to może wyglądać na dworze. Mamy dzisiaj akurat piękną pogodę, bo wczoraj była po prostu masakra na dworze. I Wam pokażę, jak ja sobie to rozkładam. Dajmy na chwileczkę na dwór, mimo że dzisiaj nie jest może zbyt ciepło. Ale chciałbym, żeby te kulki po prostu z tej wilgoci zostały tak troszeczkę, że tak powiem, przewiane, ponieważ dam je pod mur, tam jest o wiele cieplej, słońce się tam opiera. Więc tak to ja przez chwilę będę robił, później po prostu zawędruję pod kaloryfer, bo mamy marzec, jak to nagrywam.
ponieważ chciałem dla Was te filmy nagrać wcześniej, aniżeli później, no i też już mieć zapas. Mam nadzieję, że to, co tutaj mam, starczy mi na cały sezon. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie suba, dajcie łapkę w górę i do zobaczenia nad wodą.